Студент-путешественник из Польши добрался до Магадана. Михаил Сильвестр Патер. Za mną dywan, natomiast czekamy na przybycie ruskich żurnalistów. Mam nadzieję, że to będziemy ostatni w Magadanie, bo już mam dość. Babuszka robi pewien błąd polegający na tym, że zamiast dogadywać się tak jak to zwykle dogaduje się po prostu po cichuteńku, na spokojnie, nieoficjalnie, to ona chodzi po tych żurnalistach i gubernatorach i robi wokół mnie rumor. To bardzo niedobre, bo ja nie chcę mieć problemu z ludzką bezpieką. Plan na dzień dzisiejszy jest taki. Gadamy z tymi żurnalistami. Wieczorem jeszcze wpadnę do księdza. Pogadamy sobie o życiu. Spróbuję skontaktować się jeszcze z Polską przez internet. Kimnę się gdzieś tam u niego na podłodze. A jutro z samego rana ruszam z powrotem. Proszę bardzo, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. A propos tego, jak to Rosjanie widzą. Otóż u nich jest tak, że mówi się o transportach humanitarnych, o tych wszystkich uchodźcach. Podobno w samym Magadanie jest ich 5000 z Ukrainy. O tym, że Ukraińcy do swoich strzelają. Oczywiście pytam się tutaj ludzi, co to za swoi, które wyciągają broń przeciwko ukraińskiej armii, tak? I tutaj jest też pewna niespójność, tak samo jak u nas jest niespójność wynikająca z tego, że mówi się, że to wszystko zaczęło się od ruskich. Ale jeżeli zaczęło się od ruskich, no to przepraszam, kto zainstalował Majdan, no bez Majdanu i tych jaj by nie było. Więc z naszej strony jest tutaj niespójność narracji w telewizji polskiej, z którą się spotkałem. Natomiast niespójność tutaj wynika między innymi z tego, że z jednej strony mówi się o uchodźcach, o tych wszystkich ludziach, którzy zginęli i uciekają do Rosji, o tym, jakie to jest dobre gospodarstwo rosyjskie, że im pomaga, a z drugiej mówią o tym, że Noworusi, już rozumiecie, powstała nowa nacja, Noworusi walczą i z działań partyzanckich przechodzą do regularnej ofensywy. To jest o tyle ważne, że przepraszam, ale ludzie na froncie to jest tylko szczyt tego wszystkiego, za nimi musi stać całe zaplecze ekonomiczne. Jeżeli miasta się tak bardzo wyludnieją na wschodniej Ukrainie i oni uciekają do Rosji, to skąd nagle z działań partyzanckich wzięły się działania regularne? Ktoś musi chyba tą broń odprawiać, albo żołnierzy też. No, ja oczywiście nie wiem, no. Założenie jest proste, no to jest wojna informacyjna i wojna wywiadów, no bez wątpienia chłopaki na Łubiance czy gdzieś tam w GR-u nie śpią i swoje robią. Podobnie jak razwiedka niemiecka i polska, która jest to zaangażowana, czy ta amerykańska również nie śpi i swoje robi na tym wszystkim. Bardzo interesująco to skwitował Putin. Putin mówi tak: legalnym prezydentem pozostaje według nas Janukowycz. To wy zrobiliście nielegalny przewrót i nie macie w ogóle o czym mówić. I ktoś tam mu mówi, że to jest rewolucja, że dlatego jest tak jak jest na Majdanie. Mówi, jeżeli to jest rewolucja i dokonała się rewolucja na Ukrainie, w takim razie państwo ukraińskie jest jakimś tam nowym tworem politycznym, z którym Federacja Rosyjska żadnych umów podpisanych nie ma. No i nie za bardzo ma się z czego wywiązywać. Это француз, он воевал в Югославии на стороне хорватов против сербов. Незадолго до Майдана он появился в соцсетях, потом поддерживал Майдан, пытался набрать добровольцев французов в правый сектор. И даже... Chłopaki mówią tutaj chyba, że jakiś obcokrajowcy z zachodu biorą udział w działaniach wojennych. Nie wiem, czy to była sugestia w kierunku Legii Cudzoziemskiej. Natomiast ja osobiście spotkałem się z Rosjaninem, który rozmawiał przez telefon, a potem rozmawiał ze mną osobiście i mówi, że tam jakiś jego przyjaciel zginął na Ukrainie, na służbie. A co to jakiś Ukrainiec był? Nie no, to ruski. Ale jaki on jego paszport był? Ukraiński? No, w Federacji Rosyjskiej na służby zginął. Także, jak widać, to nie tylko Rosjanie odprawiają swoich ludzi, ale według informacji, które się pojawiają w prasie rosyjskiej, w mediach rosyjskich, Zachód też odprawia swoich najemników. Także sytuacja jest niezmiernie skomplikowana.
A to, co się dzieje w telewizji, to tylko wojna informacyjna. Komentuję to dlatego, ponieważ Rosjanie się mnie o takie rzeczy pytają, a ja nie chcę im odpowiadać, ponieważ pewne fakty nie są im znane, tak samo jak pewne fakty nie są znane opinii publicznej na Zachodzie. No i o czym tu w ogóle rozmawiać? От и русские журналисты. Подожди. Ты так все быстро делаешь, Миш, так нельзя Ага. быстро. А ты заряжаешь потом. W maszynach. W maszynach. Jak komputer jest u wodziciela, to тоже спрашиваю, można u was perekopiować materiały z kamery na большą fleszkę. U mnie dwie fleszki. 750 i 250 giga jest. To zabawne, bo nie zdawałem sobie sprawy z tego, że dla krótkiego reportażu trzeba tyle ujęć uchwycić i w domu, i przy herbacie, i o tym, jak sobie rozmawiamy, i o wszystkim. Идешь вот туда Aha. и потом на меня, не спеша. No jakby mi ktoś powiedział, że będę w magadańskiej telewizji, za cholerę nie uwierzyłbym, nie dałbym wiary. A tu się nagle okazuje, proszę bardzo, jest operator, jest żurnalistka. Stawiliśmy, że jeszcze pójdziemy do studio, tam trochę zrzucę swoich dysków twardych. A jak im zrzucę, to oni sobie to wykorzystają do reportażu. Proszę bardzo, ruskie studio w Magadanie. Transsyberia 2013. Aha. I tam Koperski, da? Robi się interesująco. Powiedziałem chłopakom, żeby mi podrzucili link, żebym miał ten materiał rosyjski. No i cóż, no ja idę w swoją stronę i oni idą w swoją stronę. Więc tak wygląda moja przygoda z magadańską telewizją. Babuszka będzie śledziła sobie wieści, bo tam jest tak, że w programie Rosji 24 są przerwy na informacje lokalne. W tym przypadku magadańskie. Ja zapewne się na takowe załapię. Tak wygląda zatoka w Magadanie. Tam jest port rybacki bodajże. Tam jest ten handlowy. Jak widać nie jest zbyt duży. No i zbyt wiele łódek to tu nie pływa, więc kiedy dowiedziałem się, że jest jedna karabla, która będzie się ładowała ileś tam dni i trzeba będzie się ugadywać, no nie, już mi się nie chciało, już mi się kompletnie nie chciało, no bo w sumie to nawet nie było wiadomo, dokąd oni płyną. Będę wracał do Polski tą samą drogą. Mówię, no mnie interesuje Rosja, nie Ameryka. Ja chciałem tylko przejechać świat dookoła. Przejechać. A Rosję chciałem poznać, zobaczyć, więc wracam do Polski tą samą drogą. Idę w dół nad morze. Gdzieś w końcu trzeba tego szampana wypić. Ot i Morze Ochockie! A nie w końcu czas nadszedł otworzyć tego ruskiego Igristoja! Prawdziwie ruskiego szampana! W ogóle nie różni się od tych naszych z Nowego Tomyśla czy z tej drugiej wioski pod Warszawą czy pod Poznaniem. Identyczny smak. Z drugiej jednak strony, o ile inny jest smak takiego szampana, po tych przygodach w Rosji, ruskiego szampana, prawdziwie ruskiego, na drugim końcu świata. Niesamowite. Tak mi właśnie przeszło przez myśl, że może by pojechać do Władywostoku i z Władywostoku do Ameryki, no bo tam kurs będzie na bank, port jest ogromny. Porównując z tym maleństwem w Magadanie. Natomiast no mogę, nie mogę. Jakbym chciał, to bym mógł, no bo niby studia skończyłem. Coś tam mam odłożone na opłacenie stacji, ale tak naprawdę nie chce mi się. Poza tym nie jestem zawodowym podróżnikiem, któremu płacą za to, żeby robił to i tamto. Robię to wszystko pod siebie i dla siebie,
A w moim interesie jest stawić się w październiku w Polsce i ogarniać życie. W nadziei na to, że ogarnę je do tego stopnia, żeby za rok móc pozwolić sobie na kolejny 3-miesięczny wypad. To takie dziwne uczucie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy wiedzą, że innostraniec i w ogóle nie ruski. Natomiast nikt nie zdaje sobie sprawę z tego, co to za nieruski. Tu jest to telewizja, jak widać vis-a-vis telewiszki. Nie wiem, czy chłopaki ten materiał zmontują na dzisiaj, na wieczór, czy na kolejny wieczór. Niemniej jednak ja już rano się zabijam do Polski, więc wielu mieszkańców, którzy mnie będą widzieli gdzieś tam po drodze, teraz, wcześniej, przez kilka ostatnich dni, przyjdzie na myśl taką myśl: ja go widziałem! Ja tego Polaka widziałem! Nie ma to jak mieć swoje 5 minut. Szkoda tylko, że na drugim końcu świata, ale zawsze coś. O tym do końca nie opowiedziałem, bo u nas to jest tak, że się ludzie gardują o to, że ulica się nazywa tak, a nie inaczej. Że stoi gdzieś pomnik taki, a nie inny. A tutaj jest i Lenin, którego już ludzie nie wierzą. No jest i Wielka Wojna Ojczyźniana, czyli ten pamiętnik, no, czyli oficjalna religia państwowa. Ale są też takie ulice jak ulica Lenina, ulica Marksa, Gagarina. No, Gagarina też jeszcze pół biedy, bo to tam lotnik i kosmonauta. A na przykład tutaj jest ulica Proletariacka, na której stoi jeden kościół, z tyłu drugi kościół. Kiedy o tym mówię, nie odnoszę się do tego w żaden sposób, tylko opowiadam. Zastanawiałem się nad tym, jak to jest, że do Rosjan chyba nie doszedł wynalazek tej takiej gałki do regulowania ciśnienia wody i jej temperatury za jednym zamachem, bo zawsze było tak, że trzeba było sobie mieszać, kręcić czerwone, niebieskie, po ciut. I dopiero tutaj w Magadanie się z tym spotkałem. To jest mój ostatni wieczór w Magadanie. Jutro czas wyruszać. To jest ucha, coś takiego. Zupa rybna. Jak widać tutaj bardzo dużo ryb, co chyba u nas nie jest do końca znane. Są tak zwane ryby mięsne. No bo tu na wschodzie jest czerwona ryba, to są łososiowate. Aha, dlatego mówię mięsne. Ciny żucz, garbusza, kieta, No nerka. Białych ryb tu jest mniej. A to są morskie ryby. A to jest świeżo złowiona ryba. Parę godzin temu i od razu na brzegu morza wrzucona do kotła z wodą i zrobiony z niej wywar. O właśnie, ile kosztują takie produkty? Mleko? Mleko 2,5% gdzieś koło 60 rubli. Czyli 6 zł. No, na południu Rosji kosztuje 50, więc to nie jest duże przebicie. Na przykład jogurt Activia litrowy, który na południu Rosji kosztuje 100 rubli, tu kosztuje 320. Chleb to wiadomo, już 40 się zaczyna cena takiego zwykłego chleba. A na przykład... Ale już to Tak? kosztuje 50 zł za kilogram. No proszę. Tylko przemycać. Pomidory to też coś tak? Podobnie? Też tyle, tak. A cytryny na przykład? Wszystkie tak. Wszystkie świeże owoce, warzywa, tak 40-50 zł za kilogram. I to ksiądz powiedział bodajże, że przez to, że nie ma kolei, tak? Tak, głównie przez to, bo transport jest drogi, bo albo drogą morską, albo samolotem, bo przez Jakuck to tu... O co jeszcze mogę zapytać? Już nie nagrywaj, tylko jedz, bo ci Dobra. Студент-путешественник из Польши добрался до Магадана. Михаил Сильвестр Пуатер изучает историю России и обычаи людей. О том, как путешественника встретила Колыма, в репортаже Екатерины Исаевой. No i trafiłem do ruskiej telewizji. Pokazano mnie jako jakąś ofiarę troszeczkę. Babuszka jako kogoś, kto mi spadł z nieba. Ale najgorsze było to, że kiedy
opowiadano o tych stereotypach, bo pytano, jak tam widzą Rosję na zachodzie, to mówię, że zima, mówię o tym, że my Polacy doświadczenie mamy nie najlepsze, jak chodzi o historię, stosunki polityczne, no i w ogóle, że zsyłano tam na Syberię naszych, więc tak zasadniczo dla przeciętnego człowieka, który ma umiarkowaną wiedzę o Rosji dość mocno, a zwłaszcza, że wizę jest ciężko dostać, to łatwo jest posługiwać się stereotypami. No a jak stereotypy, to automatycznie w pewien sposób rodzi się w ludziach strach. Strach, ponieważ te stereotypy właśnie wynikają z tejże niewiedzy o Rosji, z tego, co wynika z historii i z polityki głównie i z tego, co się ogląda w telewizji. No i niestety chłopaki wychwycili w mojej narracji to, że my się boimy w tymże szerokim kontekście Rosji, boimy się podróżować do Rosji. No i co? No i stało się. Zostali nagrodzeni Rosjanie tym, że my się ich boimy, a ponieważ to jest narratyw imperialny, który ma to do siebie, że on lubi silną władzę i on lubi, jak Rosja jest mocarstwem, nawet za koszt, za cenę własnej biedy, to było to coś, co bardzo się przysłużyło niestety rosyjskiej telewizji. Osobną kwestią pozostaje ta wstążeczka ruska, którą z całą nosiłem, w sumie już od pierwszych dni w Rosji, bo jak mnie parę razy zaczepiono bardzo niefajnie w rozmowach na temat Ukrainy, to uznałem, że mam tą wstążeczkę, bo wziąłem ją na zapas przewidując sytuację, to ja sobie ją założę, tak żeby wszyscy myśleli, że jestem tym właściwym, prawilnym, prawomyślnym i żeby dali mi święty spokój. I w moim subiektywnym uczuciu noszenie tej wstążeczki bardzo mi pomogło. Natomiast gdybym miał z perspektywy czasu oceniać swój występ w telewizji rosyjskiej, oceniać to spotkanie z tymi dziennikarzami, pewnie zachowałbym się inaczej, pewnie bym im prawie słowa nie powiedział. No i pewnie na tę okazję bym zdjął tą ruską wstążkę. Ale jak ja wówczas, 1,5 roku temu, miałem przewidywać to, że wypuszczę trailer, który osiągnie 1,5 miliona wyświetleń i że będę produkował dla Was filmy, w jakiś sposób stając się wykładnią wiedzy podróżniczej na temat Rosji. To już przeszłość. Dla mnie ocenianie z dzisiejszej perspektywy tych przygód byłoby czymś, co historycy nazywają ahistoryzmem, czyli na przykład ocenianie przeszłości z perspektywy teraźniejszości. O, to медведь на бутылку. Я не понимаю, что ты сказал. Полик по дороге подобрали. Ты не пьешь больше, все.